Koniec okna transferowego to niestety, a może na szczęście, nie koniec plotek, przypuszczeń i przewidywań odnośnie przyszłych ruchów transferowych. Dzienniki i portale potrzebują sprzedaży i ruchu, a nic nie napędza go tak, jak soczysta informacja o nadchodzącym dużym transferze. Tym razem jest o tyle ciekawie, że liczne źródła, na razie średnio wiarygodne, zaczynają podnosić pomysł wprowadzenia Roberta Lewandowskiego przez Real Madryt. Dzisiaj na kanapie rezerwowych porozmawiamy o efektach takiego transferu, a także okolicznościach, jakie muszą nastąpić, aby Robert zagrał na Bernabeu. Zacznijmy może od tego, dlaczego kapitan kadry miałby chcieć zmienić otoczenie. W Niemczech ma swoją niepodważalną markę, ugruntowaną pozycję w zespole i niemal zagwarantowane tytuły. Z drugiej strony, problematyczne może okazać się osiągnięcie wymarzonego sukcesu w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę, w jakiej dyspozycji znajdują się Barcelona, City czy PSG i jakie pieniądze wydają na transfery. Bayern przynajmniej na razie nie jest skłonny do szaleńczych ruchów na rynku i kontynuuje swoją politykę wyszukiwania dobrych okazji lub pozyskiwania pasujących do koncepcji zawodników, którym kończy się kontrakt. Dokładnie tak samo było przecież z Lewandowskim. Niedawno na dołączenie do Bawarczyków po zakończeniu kontraktu przystał Leon Gorecka. Lewy ma już prawie 30 lat i kolejny 3-4-letni kontrakt może być jego ostatnim dużym w karierze. Odchodząc tutaj od kwestii finansowych, być może kuszące będzie także po prostu zakosztowanie życia w innym kraju, poznanie innej ligi, nowych wielkich zawodników. Udział w Grand Derby byłby jednym z wielu faktów, o których mógłby on jeszcze przez lata opowiadać potomkom, czy też zapatrzony w niego adeptom piłki, szukającym inspiracji i wzoru. Nie jest tajemnicą, że obecna sytuacja Realu niejako wymusza agresywniejszą postawę klubu na rynku transferowym, po ostatnim spokojniejszym okresie. Kupieni latem młodzi perspektywiczni, którzy mieli uczyć się i uzupełniać skład, nie sprawdzili się. Aby udobruchać publiczność po sezonie, który najprawdopodobniej królewcy zakończą z pustymi rękami, konieczne będzie przemeblowanie zespołu zawodnikami o naprawdę dużej klasie. Obecna sytuacja rynkowa powoduje, że nawet poczynione ostatnio oszczędności i zyski ze sprzedaży zbędnych, ale ciągle ciekawych dla innych klubów piłkarzy, nie pozwolą na dokonanie dowolnych transferów. Real będzie musiał zdecydować, ilu piłkarzy koniecznie potrzebuje już tego lata i jakie pozycje najpilniej potrzebują wzmocnień. Szacuje się, że klub z Madrytu stać będzie na wydanie nawet 300 milionów euro plus środki ze sprzedaży. Tutaj jednak pojawia się znów kwestia, o której mowa była przed chwilą. Każdego piłkarza, który zostanie sprzedany, trzeba będzie zastąpić, a piłkarz na równym bądź wyższym poziomie kosztował będzie zdecydowanie więcej, niż klub zarobi na swoim graczu. W kontekście Realu najczęściej mówi się o nazwiskach jak Hazard, Kane, Icardi, De Gea czy Courtois. Pomijam tutaj kwestię Neymara, plotki o jego transferze zasługiwałyby na osobny film, ale nie uważam, aby było to nawet w najmniejszym stopniu uzasadnione. Musiałyby nastąpić bardzo dziwne okoliczności, aby Paryż puścił swojego gwiazdora. Mam tutaj na myśli celową chęć odegrania się na Barcelonie, brzmi głupio, prawda? Czy jakiś bardzo uciążliwy dla zespołu protest piłkarza. Należy jednak pamiętać, że właściciela PSG stać, aby na jakiś czas zostawić Brazylijczyka na trybuny, aż ten nabierze na chęci do pozostania w klubie. Wydaje się, że Real poszukuje przede wszystkim napastnika, bramkarza i ewentualnie zastępcy dla Ronaldo, który niekoniecznie musi w takim wypadku odchodzić. Z racji wieku być może na stałe przesunie się wtedy na pozycję bardziej centralną. Jeśli chodzi o bramkarzy, wybory są jak najbardziej trafne. Czołowi golkiperzy Premier League, wielokrotnie w pojedynkę powstrzymując rywali, obaj doświadczenie w Hiszpanii, ale jednak w lokalnym rywalu. Wiadomo, że obecnie wierność ideałom i wartościom łatwo wycenić, ale być może przynajmniej jeden z nich odmówi królewskim ze względu na dawne czasy. Dodatkowo za obu trzeba będzie zapłacić grubo ponad 100 milionów euro. Jeśli faktycznie doszłoby do takiego transferu, będzie to oznaczało, że problem z faksem sprzed 2 lat będzie kosztował klub kilkadziesiąt milionów. Mówiąc o napastnikach, Icardi do niedawna deklarował, że nie jest zainteresowany transferem do Madrytu. Z drugiej strony jest do wyjęcia za około 100 milionów, o ile nie podpisze nowego kontraktu. Co do Kane'a, sytuacja jest problematyczna, bo różne źródła zgoła odmiennie opisują jego sytuację. Według niektórych chce on spróbować wygrać coś z kogutami, podczas gdy inne są pewne, że latem znajdzie nowego pracodawcę, o ile ktoś zapłaci kwotę zbliżającą się nawet do 200 milionów. A zatem bramkarz i napastnik pochłonie niemal wszystko, co królewscy będą mieć do dyspozycji latem. Jeśli odejdzie Ronaldo, potrzebny będzie Hazard, ale na tym królewscy stracą, w mojej ocenie, około 50 milionów. I właśnie tutaj możemy powrócić do Lewandowskiego. W zależności od priorytetów klubu i przekonania do wpasowania Polaka do składu, może okazać się on tańszą alternatywą dla Anglika, którzy swoją drogą najczęściej radzą sobie w Hiszpanii bardzo średnio. Oszczędności poczynione na pozycji napastnika pozwolić mogą na więcej ruchów w polu.
Nie mówi się o żadnym pomocniku, ale biorąc pod uwagę wiek Modricza i ciągły brak pełnego zaufania do Isco, być może i zawodnik o tym profilu byłby potrzebny. Nie można zapomnieć o potencjalnej roli, jaką miałby odgrywać nasz rodak. Jeżeli jego przybicie nie zbiegłoby się z odejściem Ronaldo, konieczne będzie błyskawiczne ustalenie zadań i koncepcji w takim ustawieniu taktycznym. Obecnie Benzema pełni często funkcję pomocnika Portugalczyka, kreuje dla niego okazję, tworzy miejsce. Pytanie, czy Robert byłby skłonny zgodzić się na podobne zadania w zespole, a jeśli nie, to czy Ronaldo zaakceptowałby, że w zespole pojawi się równy jemu. Ostatnią kwestią jest naturalnie chęć Bayernu do podjęcia rozmów w tej kwestii. Jeżeli nie będzie możliwości nawet negocjacji, temat zniknie. W przeciwnym przypadku są argumenty przemawiające za sprzedażą Polaka. Oczywiście o ile Bayern ma gdzieś w notesie nazwisko piłkarza, który będzie miał możliwość zastąpić Lewego w koncepcji Bawarczyków. Nie wydaje mi się, aby Lewandowski był na ten moment priorytetem Realu. Być może jednak jest jedną z alternatyw, które będą wdrażane, gdy Tottenham zażąda zbyt dużo za Kane'a. Nie można jednak zaprzeczyć, że byłaby to duża sprawa w świecie piłki i jeszcze większa dla polskich kibiców. Na ten moment transfer jest moim zdaniem mało prawdopodobny, ale skoro niemożliwe nie istnieje, to dlaczego nie? A według Was, taki krok byłby dobry dla Lewandowskiego, dla Realu? Pamiętajcie o subskrypcji i komentowaniu. Już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.